Hare Krishna. Gauranga, excuse me. No. You have, this is the difficult temple for broadcast because of this. Yes. So you have to find. Ciężko jest robić tutaj transmisję, bo to okno tak, jakby światło tak zaburza. Tak, wtedy masz taki ciemny. Tak, tak. Yeah. Maybe someday.
ki jai, Prabhupada ki jai. Hare Krishna Krishna. Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Kirana. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasani Paschati Satani. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Just to be close to you. So you pick it up. So we're reading for the fourth canto. Czytamy z kanto 4, Chapter 24. z rozdziału 24. And I believe it's text 62. Myślę, że to jest tekst 62. Jest wstawiony nawet. Correct. Kriya kalaparidam eva yogina shuddhanvita sadhu yajanti shuddhaye bhutendriyanta karanopalakshitam vede chatantre chata eva kovidaha. Word meanings. Kriya. Activities. Czynności. Czynności. Kalapai. By processes. Przez procesy. Przez procesy. Idam. This. To. Eva. Certainly. Z pewnością. Yoginaha. Transcendentalist. Transcendentaliści. Transcendentaliści. Yes. In Polish there is lots of like ci. Every language has their letter. Każdy ten język ma takie swoje specyficzne litery, sylaby. Like Spanish and Latin has their A's and O's. Jak te hiszpańskie czy latynoskie języki, one mają takie O. Everything's O. Okay. We learned something about Polish today. Transcendentaliści. Shraddha anvitaha. With faith, you can say. Shraddha anvitaha. With faith and conviction. Z wiarą i przekonaniem. Sadhu. Properly. Właściwie. Yajanti. Worship. Siddhaye. You missed worship? Yes. Siddhaye. For perfection. Dla doskonałości. Bhuta. The material energy. Materialna. Why don't I say it in English and you all just say it in Polish? And then maybe, and if they don't understand English... No. You have to say in English, I in Polish, and then in Polish. But they may not understand. He knows Polish. So But how many of you know English? Yeah. So let's try it. I'll just say English and you say it in Polish. But how can they say in Polish if they don't know what it means in Polish? Because you say only in English, you know. Let's test them. It's only one word. Okay, we're going to test you. It's going to be English lesson also. Siddhaye. For perfection. No, in Polish. But I have to first say. No. Dla doskonałości. Yeah, then we bypass one. Yeah.
one step. Bhuta, Buddha, the material energy. Materialna energia. materialna energia. No, let them do it. Let's see. Indriya, Indriya, senses. zmysły. No, let them do it. A. Antakarana, Antakarana, heart. Heart. serce. Easy. Upalakshitam, Upalakshitam, symptomized by. It's not easy. objawiona przez. Objawiona przez. Brain's working. Vede, Vede, in the Vedas. Veda. Cha, Cha. also. Także. Tantre, Tantre. in the corollaries of the Vedas. Konkluzji Ved. That was easy. Cha, Cha, also. Również. Te, Te. your lordship. Your Lordship. Wasza Eva, wysokość. Eva, Ewa, certainly. Z pewnością. z pewnością. Kovidaha, Kovidaha, those who are experts. Ci, którzy są ekspertami. ci, którzy są ekspertami. My dear Lord, your universal form consists of all five elements: the senses, mind, intelligence, false ego, which is material, and the Paramātmā, your partial expansion, who is the director of everything. Mój drogi Panie, Twoja forma kosmiczna składa się ze wszystkich 5 elementów zmysłów, umysłu, inteligencji i fałszywego ego, które jest materialne, i Paramātmy, Twojej częściowej ekspansji, która kieruje wszystkim. Did I say your partial expansion is the director of everything? Yes, yes. Okay. Yogīs, other than the devotees, namely the karma-yogī and the jñāna-yogī, worship you by their respective actions in their respective positions. Jogini, którzy nie są baktami, mianowicie karma-yogini i jñāna-yogini, wielbią Cię swoimi odpowiednimi działaniami na swoich określonych pozycjach. Yogini is female. That's your Yes. that's your word in Polish for yogi is yogini. No, because this is combination of 2 words, like karma-yogini, because in English... No, it's karma. It's yogi, No, not no, yogi. Że no, Jogini no. chodzi o formę żeńską, że Yeah, I understand your Yogi, point, yogini. but may I say something? Thank you. Okay. The thing is that in English, you don't have this, when you have a word, like verb, and there's a you flex it from different, and then it's like the end of the word is changed. So in Polish, it's very complicated because in every you are changing. That's why for you it may sound female, but for us not. It's just, Not good. The Polish is very difficult. Yeah. The English is like so simple. Okay. It is stated both in the Vedas and in the śāstras that are corollaries of the Vedas, and indeed everywhere, that it is only you who are to be worshipped. That is the expert version of all the Vedas. W Vedach i śāstrach podsumowujących Vedy, a w rzeczywistości wszędzie jest powiedziane, że należy czcić jedynie Ciebie. Taka jest doskonała wersja wszystkich Ved. We have a problem. I'm not getting the whole purport. Oh. It says it's loading. Oh my God. Okay, we'll see how far we get. In the previous verse, Lord Shiva wanted to see the form of the Lord, which the devotees are always interested in. W poprzednim wersecie Pan Shiva wyraził pragnienie ujrzenia formy Pana, którą zawsze zainteresowani są bhaktowie. There are other forms of the Lord manifest in the material world.
including Brahma and other demigods. And these are worshipped by materialistic persons. W świecie materialnym zamanifestowane są inne formy Pana, łącznie z Panem Brahmą i innymi półbogami, które wielbią osoby materialistyczne. In the second canto, third chapter of Srimad Bhagavatam, it is stated that those who desire material benefits are recommended to worship different types of demigods. And in conclusion, the Bhagavatam recommends akama sarva kama va moksha kama utaradi tivrena bhakti yogena yajetam purusham param. W trzecim rozdziale drugiego kantu Śrīmad Bhagavatam jest powiedziane, że tym, którzy pragną korzyści materialnych, poleca się oddawanie czci różnym półbogom, a w końcu Bhagavatam doradza, i tu jest właśnie ten werset, który jest Bhagavatam, not Bhagavatam. Yeah, but you have to understand that in Polish this accent is like... No, you just read it. And you're not reading Polish anymore. You're reading Sanskrit. And the long A is the But line. I don't have it. You don't have it in No, Sanskrit? no, I have it, but you know, it's not with this. Oh. Yes, well, I don't even know. That's not good. Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Śrīmad Bhagavatam. So we just read this verse, akama sarva kamava. Now Yes. we read the translation. The devotees, the jñānis, who were known as moksha kama, and the karmis, who are known as sarva kama, are all aspiring to worship the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Bhaktowie, Gyani, znani jako moksha kama i karmici, czyli sarva kama, wszyscy aspirują do wielbienia najwyższego osobowego Boga Vishnu. Even when one performs yogyas, as stated here, kriya kalapai, he should always remember that the demigods are but agents of the Supreme Lord. Nawet jeśli ktoś przeprowadza jagię, jak oznajmiono tutaj, kriya kalapai, powinien zawsze pamiętać, że półbogowie są jedynie przedstawicielami najwyższego Pana. Actually, the worshipful Lord is Lord Vishnu Jogeshvara. W rzeczywistości godnym czci Panem jest Wisznu, Jageshvara, tak? Yogeshvara. Yes. Thus, even when different demigods are worshipped in the Vedic and Tantric sacrifices, the actual goal of sacrifice is Lord Vishnu. Tak więc, kiedy nawet w wedyjskich i tantrycznych ofiarach wielbieni są różni półbogowie, to prawdziwym celem ofiary jest Pan Wisznu. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said, Dlatego w Bhagavad Gicie jest powiedziane 9:23, 9:23, Panuś, zamkniesz okno tutaj. Yepi yanya devata bhakta yajante sharayanvitaha tepi mameva konteya yajantya vidi purvakam. Whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone, but is offered without true understanding. Wielbiciele innych półbogów z wiarą oddający im cześć w rzeczywistości wielbią jedynie mnie, o synu Kunti, ale robią to w niewłaściwy sposób. Thus, the worshippers of various demigods also worship the Supreme Lord, but they do so against the regulative principles. Zatem czciciele różnych półbogów wielbią także najwyższego Pana, ale robią to wbrew regulującym zasadom, których celem jest zadowolenie Pana Wisznu. It's not loading the rest of the purport. Oh, okay. I have it in Polish, but... The purpose of, can you get me the Bhagavatam? The purpose of the regulative principles is to satisfy Lord Vishnu. Celem wszystkich zasad religijnych jest zadowolenie Pana Wisznu. We're on text, what, 62? 62. Yeah. In the Vishnu Purana, the very same thing is confirmed. Is that where we left it? Yeah. The Vishnu Purana 389, the very same thing is confirmed.
Aha, tak. Tę samą rzecz potwierdza Vishnu Purana 3, 8, 9. Varnashrama charavata purushena parapaman Vishnu aradyate panta nanyatat doshakaranam. Here it is clearly mentioned that the karma-yogī or yogi, in fact everyone worships Lord Vishnu if he is actually expert in knowledge of the Vedas and Tantras. Tutaj wyraźnie zaznaczono, że jeśli karmi, jogini czy jogin, karmi, gyani czy jogin, a faktycznie każdy jest prawdziwym znawcą Ved i Tantr, to wielbi Pana Vishnu. The word kovida is very significant. Bardzo istotne jest słowo kovida, for it indicates devotees of the Lord. gdyż wskazuje ono na bhaktów Pana. Only the devotees know perfectly that the Supreme Personality of Godhead Vishnu is all-pervading. Tylko bhakta wie doskonale, że najwyższy osobowy Bóg Wisznu jest wszechprzenikający. Within the material energy, he is represented by the 5 material elements as well as the mind, intelligence and ego. Wewnątrz energii materialnej reprezentuje go 5 elementów materialnych, jak również umysł, inteligencja i ego. He is also represented by another energy, the living entities. And all these manifestations in the spiritual and material world combined are but representations of the different energies of the Lord. Reprezentuje go też inna energia, żywe istoty i wszystkie te manifestacje świata duchowego i materialnego łącznie są jedynie reprezentacjami różnych energii Pana. The conclusion is, Wniosek jest taki, the Lord is one, że Pan jest jeden and that he is expanded in everything. i rozprzestrzenia się we wszystko. This is understood by the Vedic version. Jest to przyjęte w wersji wedyjskiej. Sarvam kalo idam brahma. Jest to przyjęte w wersji wedyjskiej Sarvam Kalav Idam Brahma. One who knows this concentrates all his energy in worshipping Lord Vishnu. Ten, kto o tym wie, koncentruje całą swoją energię na wielbieniu Pana Wisznu. Just like Krishna says in the Gita, Tak jak Krishna mówi w Bhagavad Gicie, I am the source of everything. jestem źródłem wszystkiego. And if you know this, you worship me. I jeżeli to wiesz, wielbisz mnie. One who knows this worships me. One who knows this worships me. Ten, kto o tym wie, wielbi mnie. So, this purport, Prabhupada is explaining or trying to get us to understand, as he did yesterday, how Krishna is everything, and everything else, everything is his energy, so therefore he's everything. So if he's everything, then why surrender to anyone else? I w tym wersecie Śrīla Prabhupada nam wyjaśnia i chce nas przekonać do tego, że Krishna jest wszystkim, że jakby jego energia przenika wszystko i on jest tak naprawdę wszystkim i powinniśmy podporządkować się Jemu. Nie ma jakby potrzeby, żeby podporządkować się komukolwiek czy czemukolwiek innemu. So some people worship demigods to have their desires fulfilled, and Prabhupada's saying, just, the demigods they're just parts of Krishna, so just worship Krishna. I są osoby, które wielbią półbogów i robią to po to, żeby zostały spełnione ich pragnienia i te pragnienia są spełnione, ale tutaj Śrīla Prabhupada powiedział, że półbogowie są też częścią Kryszny, więc jaki jest sens wielbienia półbogów? Lepiej wielbić samego Kryszna bezpośrednio. Or the examples given, like you have to pay tax, Jest dany income tax. Jest taki przykład tego, że musisz zapłacić podatek dochodowy. But you don't pay a certain amount to the police, a certain amount to the road department, a certain amount to the school, a certain amount here and there. You just pay it to the government and then they pay it. So paying a little to each department is like worshipping demigods. I nikt nie płaci podatków bezpośrednio na policję, na szkoły, co tam jeszcze było? Schools, Police, road department. Nie płaci na departament związany z drogami, czy jakieś różne inne poszczególne departamenty. Po prostu płacimy jedynie bezpośrednio rządowi i to on w jakiś sposób te pieniądze
można powiedzieć, rozdziela po odpowiednich departamentach. I tak samo jest z Kryszną. Po co wielbić półbogów? Lepiej wielbić samego Kryszna bezpośrednio. So the demigod will get the money and he'll give it to Krishna. I tak jak półbogowie również otrzymują te pieniądze w cudzysłowie i oddają je Krysznie. So in the 9th chapter, Krishna says, W 11 rozdziale Kryszna if you worship a demigod, you're actually worshiping me. You're just doing it in the wrong way. I on mówi o tym, że wielbiąc półbogów, wielbisz tak naprawdę mnie, tylko robisz to w niewłaściwy sposób. So why bother with the demigod? It's for me. So why give it to them? Just Więc give po it co to nie me. pokoić półbogów, ponieważ to tak czy siak jest dla mnie. Lepiej to zrobić bezpośrednio. And then to confirm that, then Krishna says, even if you want something material, still worship me. I żeby to wszystko potwierdzić, Kryszna ostatecznie mówi, nawet jeżeli pragniesz czegoś materialnego, wielb mnie. Now a devotee might say, wait a minute. A teraz Bhakta może powiedzieć, We're always talking about pure devotional service. przecież my cały czas mówimy o czystej służbie oddania. Now here Krishna says, A tutaj Kryszna mówi, you want something material, on chce coś materialnego. you want bhakti, Czy you chcesz want bhakti, liberation, czy chcesz wyzwolenia, just worship me. po prostu wielbij mnie. And now are we supposed to think, oh, well it's okay to ask Krishna for $1 million. I wtedy możemy sobie pomyśleć, czyli to oznacza, że poproszenie Kryszny o $1 milion jest w It porządku. says right there. Ponieważ jest tutaj to Whatever you want, napisane. ask him. Jeżeli tego chcesz, po prostu poproś o to. I was just listening to a lecture this morning, Ja dzisiaj rano słuchałam pewnego wykładu and Prabhupada said, i Prabhupada powiedział, according to your karma, zgodnie z twoją you will karmą, not get more money or less money than you're destined. po prostu nie otrzymasz więcej czy mniej pieniędzy niż jest ci przeznaczone. Interesting. To jest bardzo He said, interesujące. no matter what you do, I Prabhupada powiedział, to nie ma znaczenia co zrobisz. you won't get more or you won't get less. Nie dostaniesz ani więcej, ani mniej. Okay, everyone relax. Więc wszyscy się teraz Your financial zrelaksujcie. future has already been created. Ponieważ wasza przyszłość finansowa już tak naprawdę jest ustalona. It's depressing to know you won't get more, but it's encouraging and it makes you peaceful to know you won't get less. To jest takie trochę zniechęcające, że nie dostaniesz już więcej, no ale jest dosyć uspokajające, że nie będzie tego mniej. So what is the sense of making any kind of You endeavor? should have to. Jaki jest sens that's robienia how you- jakiegokolwiek wysiłku, skoro i tak That's how you realize your karma, by working. że jedynie możemy jakby zrealizować swoją karmę poprzez pracę. But Prabhupada said something which I think is so insightful and funny. Ja myślę, że Śrila Prabhupada powiedział coś takiego, co jest bardzo oświecające i jednocześnie bardzo zabawne. Because in the material world, Ponieważ w świecie materialnym it's all about work hard and get ahead. Jest cały czas takie pracuj ciężko i dalej rozwijaj się. You know, the graduation ceremony at the university, it's all the speeches are about you can do it. With hard work, you can achieve anything. I tak jak są już te na końcu, kiedy ktoś zda kończy naukę na uniwersytecie, zwykle są takie ostateczne spotkania i kiedy oni już wszyscy zdali swoje egzaminy, są takie speeche, kiedy mówią o tym, że tak, możesz osiągnąć wszystko, pracuj ciężko. Get an education. Zdobądź edukację. Get a good job. Zdobądź dobrą pracę. You'll be successful, you'll be happy. Osiągniesz sukces, będziesz szczęśliwy. But to be materially successful, Ale żeby być osiągnąć materialny unless sukces, you're born into wealth, jeżeli nie urodziłeś się w tym bogactwie, or you win the lottery, czy też nie wygrałeś pieniędzy na loterii, you have to work very hard. musisz bardzo ciężko pracować. Maybe you might say, well, the wealthy people don't have to work hard, but they had to work hard to become wealthy. Możesz powiedzieć, że bogaci ludzie nie muszą pracować, ale oni, żeby zdobyć swoje bogactwo, musieli na to zapracować. And Prabhupada said something so interesting. I Śrila Prabhupada powiedział coś bardzo, bardzo He interesującego. said, in the material world, your punishment is work. Powiedział, że karą w świecie materialnym jest praca. And in the spiritual world, A w świecie duchowym there's no work.
Nie ma pracy. Everyone's playing or dancing. Wszyscy się bawią, wszyscy tańczą. Matka Jashoda nie gotuje dla Kryszny? Też musi pracować. But like Mother Yashoda, she seems to working, That's not cooking. work. That's fun. To nie jest tak naprawdę praca, to jest zabawa. Ci Radharani też gotuje. Yeah, they take care of the cows and so forth. That's Oni not work. opiekują się krowami, ale to nie jest taka praca de To jest facto. praca ciężka. Prabhupada said Krishna consciousness, it's all recreation. Śla Prabhupada powiedział, że świadomość Kryszny jest takim odpoczynkiem, takim relaksem. When I was in Los Angeles, Prabhupada would come there a lot. We had a few hundred devotees there. And Prabhupada would say the neighbors are envious because they're thinking how all these people are living and nobody's working. I kiedy Śla Prabhupada przyjechał pewnego razu do Los Angeles, tam gdzie mieszkałem i tam było kilkuset baktów, i Śla Prabhupada podczas wykładu powiedział, że wszyscy ci wasi sąsiedzi wkoło są o was zazdrośni, ponieważ widzą, że wy macie fajną zabawę, fajne życie, nie pracujecie ciężko, oni muszą ciężko pracować. And then Prabhupada said, well, you can tell them you can live with us also, you won't have to work. He said, but they won't do that. I możecie również im powiedzieć, słuchajcie, możecie się do nas przyłączyć, możecie nie pracować, mieć takie łatwe, fajne życie, ale oni nie chcą tego zrobić. I'm going to work hard. Będę ciężko pracował. I'm going to be number one. Będę numerem I'm 1. going to get ahead. Będę na przodzie. And one of the secrets of success Jednym z sekretów sukcesu jest to, is when everybody's sleeping. że kiedy wszyscy śpią, You're up late at night, ty jesteś nadal na nogach, perfecting yourself. So you can be better than everyone. udoskonalając samego siebie, żeby być zawsze lepszym od innych. You work harder, Pracujesz ciężej but then you get ahead. i jesteś wtedy na przodzie. That's how it works in the material world. I to w taki sposób to działa w So materialnym everyone will świecie. tell you, if you want to be successful, you have to be focused, determined, and it's going to take a lot of hard work. I każdy ci to powie, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to musisz być skupiony, zdeterminowany, focus, determined and Hard work. i musisz bardzo ciężko Take a lot of hard pracować. work. To wymaga wszystko ciężkiej pracy. And Prabhupada said, that so-called success we're shooting for, the process and all that hard work, that's your punishment in the material world. That you have to work hard to get whatever you want. In the spiritual world, it just comes. You don't have to work. I właśnie o tym mówi Śla Prabhupada, że tak naprawdę ta praca jest pewnego rodzaju karą, ponieważ kiedy chcesz osiągnąć ten sukces, to musisz bardzo ciężko pracować, a w świecie duchowym to jest odwrotnie, jest tam po prostu zabawa, wszystko się dzieje bardzo lekko. Oh, wouldn't it be nice to have this for Krishna, and then it just appears. I tak sobie tylko myślisz w świecie duchowym, czyż nie byłoby wspaniale mieć to dla Kryszny i to się pojawia. Now we think, wouldn't it be nice to have a bigger temple for Krishna, that we spend the next 10, 20 years working hard to do that. A tutaj w tym świecie jest tak, że czyż nie byłoby wspaniale mieć piękniejszą, lepszą świątynię dla Kryszny i wtedy musimy poświęcić kolejne 10-20 lat na zbudowanie i zebranie pieniędzy i tak dalej. Of course, we have to work in the material world. Oczywiście musimy pracować w świecie materialnym. It's not really work. Ale dla nas to nie jest tak naprawdę It's praca. pleasure. To jest pewnego rodzaju przyjemność. Anyway, now, what's Krishna's position? Zatem jaka jest pozycja Kryszny? He also doesn't work. On He doesn't również have to work. on nie pracuje, on nie musi pracować. And he says that. I on o tym mówi. By my energy, Poprzez moje energie, Bala Shakti, Kriya Shakti. Bala Shakti, Kriya Shakti. It just, Krishna just thinks, okay, it should be this way, and then it's like that. I po prostu Everything happens. Kryszna po prostu jedynie myśli i coś się dzieje. Parasya Shakti Vividai Vashuyate. Many energies. Krishna thinks, okay, it should be this way. All the energies just start working. I Kryszna ma tak wiele energii i jedynie wystarczy, że pomyśli, te wszystkie energie natychmiast urzeczywistniają to, o czym on myśli. So Krishna says, I'm not a conditioned soul. I Kryszna mówi, ja nie jestem uwarunkowaną duszą. I don't have to work to maintain myself, and I don't have to work to purify myself. On mówi, ja nie muszę pracować, by utrzymać siebie i nie muszę również pracować, by się oczyścić. You have to work to purify yourself. You have to work to maintain yourself. Ty musisz pracować nad swoim oczyszczeniem i musisz pracować nad swoim utrzymaniem. So when I come, I will work also to set an example for you that you have to do it.
I ja kiedy tutaj przychodzę, to będę ustanawiał pewien przykład tego, jak ty powinieneś się zachowywać, powinieneś działać. So back to asking Krishna for something material. Więc wracając do tego punktu proszenia Kryszny o rzeczy materialne, So Prabhupada explained Prabhupada wyjaśnił, that verse is for materialistic people. że ten werset jest szczególnie skierowany do osób materialistycznych. Don't go to the demigods. Nie idźcie do półbogów, Go to Krishna. idźcie do Kryszny. Even you want something material. Nawet jeżeli chcecie coś materialnego. So what's the difference? Jaka jest różnica? So Prabhupada said, Śrila Prabhupada powiedział, if you go to Krishna jeżeli pójdziesz do and he Kryszny fulfills your desire, i on spełni twoje pragnienia, then it's likely to z pewnością you'll feel obliged and you'll want to serve him. z pewnością poczujesz się zobligowany i będziesz chciał mu służyć. You kind of get tricked into devotional service. I to jest taki tryk w służbie oddania. But even if that doesn't happen, A nawet jeżeli to się nie wydarzy, you get purified. oczyścisz się, Because even though you're asking for something material, ponieważ you're nawet asking jeżeli Krishna. prosisz o coś materialnego, prosisz o to Krysznę. So you're thinking of Krishna. I dlatego myślisz o Krysznie. So you get purified. I wtedy jesteś oczyszczony. So someone should say, is it okay to pray to God for something material? I ktoś może zadać pytanie, czy to jest w porządku, by modlić się do Boga o rzeczy materialne? Well, if you're trying to achieve pure bhakti, no. But if you're not even at bhakti, then it's better, at least you're approaching God. That's better than not approaching God. And that's better than approaching a Jeżeli demigod. aspirujesz do czystego bhakti, no to może nie, ale jeżeli tego nie robisz i nawet nie jesteś zainteresowany Bogiem, no to lepiej zbliżać się do Boga, czy zwracać się do Boga nawet z materialnymi pragnieniami. Lepsze to niż nic. So, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. It's said in the Gita, you become a Mahatma when you finally surrender to Krishna, you finally worship Krishna. So even you're asking for something material, at least you're now at this point where you're connecting with Krishna. I właśnie tak jak mówi ten werset, że staniesz się Mahatmą poprzez wielbienie Kryszny, ale jeżeli nie jesteś wielbicielem, no to lepsze jest to, że w ogóle się zwracasz do Boga, nawet z materialnymi pragnieniami. Bahunam, Przynajmniej Janmanam, następuje to połączenie. Ante, after many verses. Że po wielu narodzinach, Vasudevam Sarvamiti, Krishna is everything. po wielu narodzinach jakby Kryszna staje się wszystkim dla... So, if someone approaches Krishna, Krishna fulfills their material desire, then they might say, oh, for me, Vasudev Sarvamiti, Krishna is everything. I jeżeli ktoś przychodzi do Kryszny i Kryszna spełni wszystkie jego materialne pragnienia, to dla tej osoby w pewnym momencie może się okazać, że Kryszna jest już wszystkim. And so because of that connection, I z powodu tego połączenia they get purified, they get a higher taste. jesteśmy oczyszczeni, otrzymujemy wyższy smak i ostatecznie stajemy się wielbicielami. Yes. So Prabhupada is concluding here with the same conclusion as he concluded yesterday. Sarvam kalo idam brahma. Everything is Krishna. I już tutaj Śrila Prabhupada konkluduje dokładnie w ten sam sposób, w jaki to zrobił w poprzednim wersecie, a mianowicie, że Krishna jest wszystkim. Everything is Krishna. Wszystko jest Kryszną. That means you're Krishna. Że to znaczy, że wy też jesteście Kryszną. Sort of. Kind of. In one way you're Krishna. W pewnym sensie jesteście Kryszną. Krishna Shakti. Jesteście energią Kryszny. But not Krishna. Ale nie Kryszną. Even Prabhupada said, and you should worship the spiritual master as God. Tak jak Śrila Prabhupada mówi, że powinno się wielbić mistrza duchowego tak jak Boga. After he said, nobody is God. A zaraz po tym jak powiedział, że nikt nie jest Bogiem. So, God's representative is God. God's energy is God. But they're different. Że reprezentant Boga jest Bogiem, energia Boga jest Bogiem, ale jednocześnie są różni od Boga. That's why we have the philosophy. Dlatego też mamy filozofię, It's the same, but it's different. że coś jest tym samym, ale jednocześnie jest różne. And the impersonalists have the philosophy, it's the same, and it's the same. A impersonaliści mają taką filozofię, że to jest tym samym i tym samym. Okay, we're all Krishna.
Wszyscy jesteśmy Kryszną. And we're all not Krishna. I wszyscy nie jesteśmy Kryszną It's jednocześnie. the same, but it's different. Jest tym samym, ale jednocześnie różnym. Mayavad, it's all Krishna, and it's all Krishna. Że Mayavadi uważają, że wszystko jest Kryszną i wszystko jest Kryszną. Different means duality, and there's no difference. So there can't be one and different, only Krishna. A dualizm polega na tym, że coś jest różne, a tutaj polega na tym, że wszystko jest Kryszną. Therefore you're Krishna, I'm Krishna. I ty jesteś Kryszną, ja jestem Kryszną. There can't be two, there can only be Krishna. Ponieważ nie może być dwóch Krishnów, jest tylko jeden. So we all must be Krishna. Więc wszyscy musimy być Because if Kryszną. you're transcendental, you're beyond duality. Ponieważ jeżeli jesteś transcendentalny, jesteś już ponad dualizmami. Duality means two. A dualizm oznacza dwie. And that's why Dlatego też Mahaprabhu said, Mahaprabhu powiedział, we're one and different, but it's achintya. It's inconceivable from the material perspective. że jesteśmy jedni i jednocześnie różni, ale jest to nie do pojęcia w materialnym The sposób. material perspective, it's either different or it's the same. It's not both. Że w materialnym sensie coś może być tym samym lub tym nie być. Może być różne, a w sensie duchowym może być i tym, i tym. So Mahaprabhu said, achintya, it's inconceivable for Dlatego the właśnie material mind. Mahaprabhu mówi o tym, że to jest achintya, czyli to jest nie do pojęcia poprzez materialny umysł. That the same thing is different. Że to jest jednocześnie tym samym i różnym. Some philosophers say, no, it's different. Some philosophers say, no, it's the same. And Mahaprabhu says, it's both. I to jest ciekawe, że właśnie niektórzy filozofowie mówią, to jest różne, niektórzy mówią, że to jest tym samym, a Mahaprabhu powiedział, że to jest zarówno różne, jak i te same. Jest różne i te same. Chintya means inconceivable. I to słowo achintya właśnie oznacza, że jest to zupełnie nie do pojęcia. And there is an inconceivable nature. It's called transcendental nature. Jest taka niepojęta natura transcendentalna. And we're meant to understand that there's some things we can't understand. I powinniśmy rozumieć to, że są pewne rzeczy, których zrozumieć nie jesteśmy w stanie. And that the only way we'll understand them is if Krishna allows us to understand them. I jedynie możemy to zrozumieć wtedy, kiedy Krishna pozwoli nam to zrozumieć. Going this way, we can't understand. Idąc w ten sposób, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. God's unlimited. How will you understand? Bóg jest nieograniczony. Jak możemy go zrozumieć? The mind is material. Umysł jest It materialny can only comprehend so much. i może jakby pojąć jedynie określoną ilość informacji. And Krishna is beyond the mind A Krishna jest ponad and umysłem. much bigger than the mind. Jest znacznie większy od umysłu. So how can a limited mind, which is material, understand something unlimited, which is spiritual? Zatem jak ten ograniczony umysł, który jest materialny, może zrozumieć coś, co jest nieograniczone i jednocześnie transcendentalne? It's easy. To jest łatwe. Krishna może nam The powiedzieć. inconceivable, On jest niepojęty, unlimited, nieograniczony. decides On może that he's going to zdecydować, let you understand something inconceivable. że on pozwoli ci zrozumieć coś, co jest nie do pojęcia. And you understand. I wtedy to zrozumiesz. That's how it works. I to działa w ten sposób. So we're not so worried about something we can't understand because we know Krishna can reveal it when we're qualified. I my jakby nie jesteśmy zatroskani rzeczami, których nie rozumiemy, ponieważ jesteśmy pewni tego, że kiedy przyjdzie odpowiedni czas, Krishna nam to objawi. So some materialistic person, they find out that Krishna is dancing with the gopis and they, what kind of God is this? He has girlfriends. They can't understand. Tak jak są pewnie materialistyczni ludzie, którzy nie są w stanie zrozumieć tego, że Krishna tańczy z gopi. Zastanawiają się, jakiego rodzaju Bogiem on jest. Then when you become purified, and by the mercy of Krishna, you realize this is the highest thing in existence, Krishna and the gopis. I kiedy jesteś oczyszczony, kiedy jesteś uduchowiony, to zaczynasz rozumieć, że tak naprawdę ten taniec z gopi jest czymś najbardziej wzniosłym w całej egzystencji. So from the material point of view, can't understand it. Z materialnego punktu widzenia nie jest to możliwe do zrozumienia. The worst thing, a man stealing other men's wives. It doesn't get worse than that.
Co może być gorszego od tego, że jeden mężczyzna kradnie żonę drugiemu? And that's the highest thing in the spiritual world. A to jest najwyższa rzecz w świecie duchowym. How will you understand that? Jak to zrozumieć? It make no sense at all. To w ogóle nie robi sensu. Right? Prawda? As you advance, Krishna reveals to you this is the highest thing in the spiritual world. Ale kiedy będziesz robił postęp duchowy, to z czasem Krishna objawi ci to, że to jest najwyższy poziom duchowości. And then you experience, I wtedy poczujesz, by meditating on those leelas, medytując o tych lilach, that you become free from all desire to dance with other men's wives. że jesteś całkowicie oczyszczony z pragnienia tańczenia z cudzymi żonami. But in the beginning, you can't understand that. Na początku nie możesz tego You zrozumieć. say, what kind of God is this? Co to za Bóg w He ogóle? dances with other men's wives. Tańczy z cudzymi Steals żonami. clothes from Kradnie unmarried rzeczy girls. tym Right? dziewczynom. It's inconceivable. To jest nie do pojęcia. So as we become purified by mercy, Krishna shows us how this is the highest thing and gives us a taste. I kiedy będziemy awansować duchowo, Krishna nam to objawi i zdobędziemy też do tego smak. So, some people say God is limited. God is not, because we can't understand God. That's God a limitation. God's limitation. Some people make that argument. You mean that we cannot understand that He's unlimited? We can't understand. Yeah, we can't understand God. So it's a limitation. Aha, że czasami ludzie mówią, że po prostu jakby ograniczają się, więc my nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga. But because Krishna is unlimited, then He's not limited in who He can give understanding. I ponieważ Krishna jest nieograniczony, On jest również nieograniczony w tym, komu może czy chce dać tę wiedzę. I may be limited, but He can give me unlimited understanding because He's not limited. Ja mogę być ograniczony, ale ponieważ On jest nieograniczony, może mnie obdarzyć nieograniczoną wiedzą. Okay, so there is some comment or question here. Where do we? Okay. Wouldn't this encourage laziness? And I was saying not working, and replace meticulousness with carelessness? Wouldn't this kill ambition? I was saying, about work. Remember, I was talking about working. What is the limit of hard work, and what level do we say we are overdoing it? Question about work. Where do we draw the line? What's hard work and what's not? This is exactly the question my husband this morning wanted to ask you. Czyli jaki jest limit tej ciężkiej pracy, której nie powinniśmy przekraczać? Your income is already created. Że to co zarobisz już jest i tak naprawdę już stworzone. Nie dostaniesz ani więcej, ani mniej. Where's the limit? Prabhupada said 8 hours is the limit. Prabhupada powiedział 8 godzin to jest limit. Don't work more than 8 hours to maintain yourself. Nie pracuj więcej niż 8 godzin dziennie. And don't work with objective of getting more than you need. I nie pracuj więcej, czy nie zdobywaj więcej niż obiektywnie pracujesz. Work harder. Czy może to wyciszę? Could you be like more, not that loud because I don't hear much. If I work hard, jeżeli ja pracuję bardzo ciężko, harder, czy ciężej, then I can get a swimming pool. stać się posiadaczem And after basenu. that, if I work hard, I can get a Mercedes. I kiedy będę jeszcze ciężej pracował, będę mieć Mercedesa. And after that, if I work harder, I jeszcze będę pracował jeszcze I ciężej. can get a blank blank. Mogę dostać to i to. All right, whatever, but don't work more than 8 hours. Ale nie pracuj więcej niż 8 godzin. Don't work so hard and long that you destroy your sadhana. Nie pracuj tak ciężko i tak długo, niszcząc swoją sadanę. And ultimately understand it's not your hard work that will bring the money. I ostatecznie rozumiesz, że to nie jedynie twoja praca daje ci te pieniądze. There's no guarantee. Ponieważ i tak to nie ma gwarancji żadnej na to. Yes. There is a saying here that when you're young, you work hard to get money. When you're old, you just
spend money for the health. Yeah. Because of working hard. Yeah. Że ktoś pracował ciężko całe życie i teraz wydaje te pieniądze na starość, żeby reparować swoje zdrowie, ponieważ jest niższe. You kill yourself working hard, so you have enough money in the end to pay the doctors. Czyli można powiedzieć, zabijasz się pracą przez całe życie, żeby pod koniec życia wydawać wszystkie pieniądze na lekarzy, którzy mają ratować twoje zdrowie. But what about an idea that sometimes devotee thinking, I will spend like many years of hard work, like really hard work, and then retire and go to Vrindavan? Yeah, exactly. And finally, because they completely ruined in sadhana, they are living Krishna consciousness because że na stare lata on będzie się realizował, a teraz będzie robił pieniądze i on będzie się realizował. Że na przykład zdobędzie przez wiele lat, będzie ciężko pracował, zdobędzie tyle pieniędzy, że już pojedzie sobie do Vrindavan na emeryturę czy gdzieś w jakieś miejsce, a przez to, że ciężko pracuje, niszczy swoją sadhanę i w zasadzie w pewnym momencie już odchodzi w ogóle. That's why Prabhupada said 8 hours a day. Dlatego Prabhupada powiedział, so you have time for sadhana. Tak żebyś miał czas na sadhanę. Go out, get rich, fine. If that's your karma, it'll happen. If it's not, it won't. But why over-endeavor for something at the cost of your sadhana? Jeżeli twoim przeznaczeniem jest być bogatym, to i tak nim będziesz bogaty. Po co robić to kosztem swojej sadhany? 8 godzin to nie jest I want to become a rock and roll star, I wrote Prabhupada. Tak jak ja napisałem w Prabhupadzie, że chciałbym stać się gwiazdą rock and rolla. I'm a temple president. Now I'll form a rock and roll band, and my whole life will be rock and roll. No. Że teraz byłem prezydentem świątyni, ale nie, teraz stanę się gwiazdą rocka i tak jakby całe swoje życie skupię na tym. But is it not that 8 hours is too much actually? I mean because let's be realistic. It's 10 to 6. 10 to 6. That gives you up to 10 in the morning for sadhana, and it gives you the whole evening for sadhana. Like, let's say you are working till 6 and it's taking you 1 hour to get back home. No, that includes 7. You have kids, you have like your... No, if you have kids, you don't work, and you work 8 hours. That includes driving. No. Here in Poland, it's not included driving. No, it's like it's 8 hours and extra. Prabhupada is saying. Znaczy ja mówię, czy to nie jest za dużo 8 godzin, ponieważ tak naprawdę to zajmuje ci cały dzień, a Prabhupada mówi, no ale jak od na przykład 10 do 6, to wcześniej masz ten czas na wymantrowanie rund, a później masz całe popołudnie, ale ja mówię, o jakim my popołudniu mówimy, jeżeli jest dojazd godzinny i później masz jakieś... To jest tak naprawdę cały dzień. Yeah, what Prabhupada's saying, the whole thing is messed up. Yes. Actually, I spoke to some Indians coming here to Poland, to our temple. So they say Poland, no chance for progress. Why? Because people are working only 8 hours. They're not used to it. You know what to do with the time. They're working, they're starting in the morning like with everybody in companies. And 5 p.m. they're free. So what to do with the time? They just go with it. And nobody will force anybody to force longer. Because no progress. Że w Polsce się nie może rozwijać, bo ludzie za mało pracują. I Hindusi uważają, że mają za dużo czasu. Jak już przychodzi 5 godzina, to wychodzą z pracy, a nie wiedzą, co sobie zrobić. And it's the duty of the king to make sure that the people are advancing spiritually. So a proper king, like in many countries, they won't allow people to work that long. They'll just at 5 o'clock you have to go home and be with your family. They won't allow it. It's illegal. You mean the king? The king or the government. Tak jak na przykład król czy rząd powinni jakby brać to pod uwagę, że ludzie powinni robić też duchowy postęp i żeby mieli też czas na swoją rodzinę, także jakby trzeba to brać pod uwagę. Like here, 2 Sundays everything's closed. Why? So you stay with your family. Tak jak tutaj teraz zamknięto te 2 niedziele, żeby ludzie mogli być z rodziną. And go to the church. Go to the church. You can't go to the bar because you can't buy it. There's no bars open. Some bars are open. Well, nie można pójść do baru, nic kupić i lepiej iść do kościoła. Tell them I said no. Tell them I said no. They have to close the bar. że Gumach może zamknąć te. What about cheating? Propensity. What about it? Cheating. Yeah, so we know that working is bad, so better to cheat, get money and enjoy. Oh yeah.
z oszukiwaniem, ponieważ wiemy o tym, że co to No, you have to. Ciężka sprawa, a lepiej sobie kogoś oszukać i mieć kasę i żyć. Aha, okej. You have to work. That's Trzeba how we become pracować. purified. So, To działa oczyszczająco. you know, Gandhi said something nice. He said, wealth without work will degrade a person. Gandhi coś powiedział bardzo takiego ważnego i interesującego, że bogactwo bez pracy degraduje kogoś. Idle mind is a devil's workshop. Że ten jest warsztatem diabła. Nie? So interestingly, Prabhupada said all the problems in the world are because everyone's not employed. So you have idle mind and then creating all kinds of problems. Że Prabhupada powiedział, że problemem tego świata jest to, że ludzie nie są właściwie zatrudnieni i to powoduje it causes what? Problems. No, to powoduje problemy. You know, mafia has to work also. Nawet mafia musi pracować. Maybe they work harder. Czasami nawet ciężej. But Rupa Goswami says, earn your livelihood by honest means. Ale Rupa Goswami mówił, że utrzymuj się poprzez taką uczciwą pracę. But he could think, look at, I know I could sell drugs. And in 2 hours I could make enough money for the whole month. So I could just do service the whole month. So why don't I just sell drugs for 2 hours? Pomyśli, że no dobra, mogę sprzedawać przez 2 godziny w miesiącu narkotyki i zarobić na cały miesiąc przeżycia i przez całą resztę miesiąca robić służbę oddania. Makes sense, right? To Otherwise I have to work 8 hours every day and I have hardly any time for service. A może być też druga strona, pracuję 8 godzin dziennie i nie mam w ogóle czasu na służbę. So where does it stop? Więc w jakim punkcie się zatrzymać? The drug selling goes down, I could rob a bank. Jeżeli na przykład już nie będzie się opłacało handlowanie narkotykami, mogę obrobić bank. I could kidnap some wealthy little kid, get $1 million from his parents. You know, where does it stop? W jakim punkcie się zatrzymamy tak naprawdę? Może powinienem porwać jakieś dziecko bogatej osoby i zażądać $1 milion kupu. So, Rupa Goswami also says, be straightforward in all your dealings, which means just be honest. No i on też, Rupa Goswami mówi o tym, że powinniśmy być prostolinijni w swoich relacjach. But this going to work at 7 in the morning, coming back 7, 8 at night is not conducive to spiritual life. Ale na pewno nie jest sprzyjające wychodzenie do pracy o godzinie 7 i wracanie o 7. Our real business, our real work is devotional service. The other work is just there to maintain ourselves so we can do our devotional service. Naszą główną pracą jest służba oddania, a ta praca dodatkowa jest taką jakby pomocą, wsparciem dla tej służby oddania, tak żebyśmy mogli się utrzymać, żeby robić służbę oddania. If you're fortunate enough that you can figure out how to make money doing devotional service, like through a restaurant or some preaching program, that's fantastic. A najbardziej fantastyczną rzeczą jest to, jeżeli możesz połączyć te dwie rzeczy, czyli utrzymywać się poprzez służbę oddania, na przykład otwierając restaurację albo robiąc jakiegoś rodzaju projektu. You make some cakes and sandwiches and you go to a big office building and robisz ciasta czy kanapki i idziesz do jakiegoś biura i tam sprzedajesz. Every day you sell out in a couple hours and then, you know, you have the rest of the day free. Yeah, fantastic. I przez resztę dnia jesteś wolny i to jest bardzo inteligentne. Why not? But you know, live simply. I'm a grihasta, I can tell you the problem. Ja jestem grihastą, więc mogę wam powiedzieć, jaki jest problem. The problem is spending more money than you're making. To jest wydawanie więcej pieniędzy niż mamy. Which sometimes happens because you're making this much and then there's a problem in your business or economy or you lose your job, then you go down here and you still have to come up with this much money and you're living, your lifestyle is too high and it's this. Że po prostu życie ponad stan. Dajmy na to, że przez jakiś czas twój dochód jest bardzo wysoki i żyjesz na pewnym poziomie, ale coś się wydarzy. Ekonomia już nie jest tak dobra, tracisz pracę albo innego rodzaju problemy i już masz mniejszy przychód i wtedy musisz też obniżyć poziom życia. Jeżeli tego nie zrobisz, to wpadniesz w problemy. So yesterday my wife wrote me.
Wczoraj napisała do mnie żona. Very hot in Florida. Jest bardzo gorąco na Florydzie. Sweaty. O, bo wszyscy się pocą. So you need air conditioning. I potrzebna jest klimatyzacja. Prabhuji, air conditioner just broke. New air conditioner, $7,000. Do we have any money? I'm sweating. Sorry, I don't have any. Kochanie, jest bardzo gorąco. Potrzebujemy nowy klimatyzator, który kosztuje 7 koła. Czy mamy tyle kasy? And the house is 15 years old, so it's about time for the air conditioning to fall apart. But if you own a house, then you need money to maintain it. No i ten dom już ma 50 years? 15. Ten dom ma już 15 lat, no i w zasadzie już się rozpadł ten klimatyzator i jak jesteś w house, to cały czas potrzebujesz pewne pieniądze. And if you rent a house, you call the landlord. The air conditioning broke, you have to replace it. A kiedy wynajmujesz dom, to jest to dużo łatwiej, bo wtedy popsuje się klimatyzacja, dzwonisz do obsługi, proszę wymienić klimatyzator. So the more your overhead, the more anxiety you are for money. Więc im więcej posiadasz, im większymi rzeczami zarządzasz, tym większy jest niepokój, utrzymanie tego. And maybe you could work this job, which is close to where you live and shorter hours, but it won't make enough money to support your higher lifestyle, so you have to work that job, which is an hour away, and they want you to work 20 hours a week longer. Jeżeli Twoje potrzeby są bardzo duże, to jakaś skromna praca przez kilka godzin może nie zaspokoić tych potrzeb i wszystkich Twoich wydatków, dlatego będziesz zmuszony do tego, żeby jeździć gdzieś bardzo daleko, kilka godzin do pracy i pracować dużo ciężej, żeby utrzymać ten swój wysoki poziom życia. That's my personal experience. To jest moje osobiste doświadczenie. You also? Same experience? Yeah, it's no problem if you have the money. Nie ma problemu, jeżeli pieniądze są. When my wife wrote me and said the air conditioner is broken. I jak moja żona pisała, że She said, you know, we can repair it, but that's going to cost a few thousand and it's going to fall apart anyway. I to też będzie kosztowało kilka tysięcy, ale on i tak się rozpadnie. So then I was thinking, yeah, if you own a home, you should have savings so you can, repair things when they break. Niestety, kiedy się posiada dom, cały czas trzeba posiadać pewnego rodzaju oszczędności, jeżeli coś się popsuje, żeby móc to naprawić. And as a bona fide Brahmin, Ja jako bona fide Brahmin, my savings are zero. Niestety moje oszczędności nie są zbyt duże. Whatever you get, you spend. We just printed 3 books. We're printing the 3rd book. Whatever you get, you spend. Tak jak cokolwiek dostajesz, to natychmiast wydajesz. Teraz wydaliśmy 3 książki. Yes. How you cannot have air condition when everybody else has air condition in the area? You can't not. Well, not even that. No, To nie o to chodzi nawet, żeby... No, but this is actually the propaganda nowadays that the people they just preach to that you should meet certain standards. That's easy for you to say in Poland. Go to Florida right now and say that. Ty siedząc w Polsce możesz łatwo o tym mówić, że to jest rodzaj propagandy, że że wszyscy muszą mieć klimatyzację, ale jak jesteś na Florydzie, gdzie jest tak gorąco, to zupełnie inaczej to wygląda. You can. Some people get very sick. It's so hot. Jest tak gorąco, że niektórzy ludzie nawet z tego What you say is true to some degree, but do pewnego punktu to, co mówisz, jest prawdą, że jest pewna propaganda w niektórych You just rzeczach, walk że around the musisz house. żyć na pewnym poziomie. When you don't have air conditioning, you walk around the house in Florida chanting a mantra. Że tak jak jesteś na Florydzie i you don't have or you have? If you don't have, Jeżeli nie masz tej klimatyzacji na Florydzie, to mówisz taką mantrę. there's a mantra you can chant. Możesz jest mantra, którą możesz To intonować. try to cool yourself off. Żeby się schłodzić. It's so hot. Jest tak gorąco. It's so hot. That's if you don't have it. You just say all day. You'll just say it's so hot. But it seems that this is the same if someone would say in Poland, don't have a heater. Like having a heater is a kind of propaganda because here we have a problem with cold. Yeah. So let's say it's a winter and someone will say, yeah, but it's just a propaganda that everyone has to have a heater. I mean, you could say in a jacket. Tak jak tutaj w Polsce ktoś mógł powiedzieć, że propagandą jest inspirowanie ludzi do posiadania grzejników, ale tu jest po prostu zimno i teraz dajmy na to jest zima, ktoś powie, dobra, ale to jest propaganda, po prostu siedźmy wszyscy w kurtkach i tego typu historie. to some degree that's true, but
There was a point when people didn't have air conditioners. They somehow lived. We don't need in Poland that much air But you conditioning. basically have to have a spray bottle and a fan and just sit in front of it. Tak jak tutaj w Polsce, no nie potrzebujemy tego, ale tam, tego klimatyzacji, ale tam to... Anyway. Grihastha life. Życie grihastha. Keep your wife and kids happy. Musisz utrzymać w szczęściu żonę i dzieci. Even though maybe you don't need AC. Może ty nawet nie potrzebujesz klimatyzacji, ale... You have to keep the family happy. Ale musisz uszczęśliwić rodzinę. So I was up last night, like, till midnight, seeing, about getting a loan on a credit card. That's grihastha life. No i tak wczoraj już tam po nocy kombinowałam, co tu zrobić, żeby zorganizować tąże klimatyzację. 7,000, yeah, for a lot. But this is the AC for a whole house, yes, to jest dla, jakby na cały dom klimatyzacja. The other option is just I can buy one for each room. Inną opcją jest to kupienie jakiegoś klimatyzatora po prostu w każdym pokoju. Or just keep buy one and sitting in like one. In Kupisz tylko jeden i siedzieć w jednym pokoju. You put it in the bedroom in India. Tylko w sypialni. And it's like, Oh, I have an idea. 20 Maybe degrees. it would be cheaper. Just your wife and daughter just come to Poland and stay here for some time. Good idea. They go somewhere else. But my daughter's starting school, university in July. So in India, one room's 20, where the AC is, and you walk out of that room and it's 45. Że tak jak w Indiach oni mają klimatyzator tylko w jednym pokoju i w jednym pokoju jak masz klimatyzator jest 20, a w drugim już masz, jak gdzie nie ma 45. Yes. Anyway, so any questions? Anything else? Ja jeszcze pytanie na temat zwracania się do Kryszny, bo czasami jest tak, że bhakta nie chce niepokoić Kryszny, a ma jakiś problem, nie? No i jest Ganesha, który jakby niweluje problemy bhakti. Czy ten Prabhu, który nie chce niepokoić Kryszny, może się modlić do Ganesha, żeby usunął te przeszkody na Because sometimes a devotee may have some serious problems and don't wanna bother Krishna with the problems. Yeah. And we all know that Ganesha is the kind of deity who is helping to overcome obstacles. Yes. So is it like better to just bother Krishna with our problems, or maybe just pray to Ganesha, please help me to overcome my problems. Gopi chciały Krysznę za męża, modliły się do bogini Katyayani. Like gopis, they wanted to worship have Katyayani. they were praying to. No. Prabhupada, Lord Nishingadev, you worship Lord Nishingadev. Lepiej jest wielbić Pana Nishingadeva, Obstacles. który But Prabhupada said, pokonywać szkody. He said, devotee doesn't want to ask Krishna for anything, but Tak jak sometimes Prabhupada mówi, że wielbiciel nie chce prosić Kryszny o nic, ale he czasami doesn't know what to do. Bhakta może nie wiedzieć, co zrobić. So he says, Krishna, help me. Powiedzieć po prostu, Kryszno, pomóż mi. I don't have anywhere else to go. Nie mam do kogo się zwrócić. But he said there's some reluctance. He doesn't want to ask, but he has no choice. Ale on ma takie wątpliwości, nie chce go niepokoić Kryszna, ale z drugiej strony nie ma Just innego wyjścia. Just like if she got sick, you would pray to Krishna, please help her. Tak jak na przykład ja bym zachorowała, to też zacząłbyś się modlić Krishna, I don't want to bother you, but I don't know who proszę, else to ask. pomóż jej wyzdrowieć. Nie chcę Cię niepokoić, ale nie mam innego schronienia, nie mam innej osoby, do której mogę się zwrócić. And then there's a purport, and Prabhupada said, sometimes the grihastha will pray to Krishna because he's got to maintain other people, and if he has a problem, it's not just his personal problem, it's the problem of other people, so he prays to Krishna to help him. I tak jak grihasta czasami nie chce niepokoić Kryszna, ale z drugiej strony, jeżeli ma problem z utrzymaniem rodziny, czy tego typu problemy, on zaczyna się modlić do Kryszny, ponieważ na jego utrzymaniu są też inne osoby, nie jest sam. Kryszna. $7,000. $7,000. Why stop at 7? How about 70,000? Może 7 Gonna ask, might as well ask.
We have faith, Krishna will take care of us. Jeżeli będziemy mieć wiarę, to Krishna nam pomoże. Bo wydaje się, że ta linia, kiedy grihasta może przejść już w pozycję grihamediego, jest właśnie taka niewidoczna. Yeah, he was wondering this morning that this red line is very, how to say? Fine line. Niewidoczna, fine not line. visible. Meaning that you are grihasta and suddenly you are becoming a kind of grihamedi. So where is this fine line? That we Between grihasta and grihamedi? Yeah. Where's the fine line? Gdzie jest taka właśnie ta cienka, czerwona linia, której nie powinniśmy przekraczać, że czy jeszcze jesteśmy grihastą, czy już jesteśmy You don't see that house as yours, it's Krishna's. Jeżeli uważasz, że twój dom należy do Kryszny, nie do ciebie, You don't see anything as yours. i nie widzisz niczego jako swoje, Your guitar is not yours, it's twoja Krishna's. gitara nie jest twoja. Nothing is mine. Okay, thank you very much. Thank you. Srila Prabhupada ki. Jai.